Siemanko, środowy poranku. Siemanko widzowie, kolejny dzień w Tajlandii, a na początku była rutyna. Tak jak widzieliście, nie odpuszczam nawet w wakacyjnej Tajlandii. Poranne pielęgnowanie mobilności ciała, poranne pielęgnowanie refleksu, czyli żonglowanie, no i poranne pielęgnowanie mózgu, czyli powtórka słówek z angielskiego. To wszystko już zostało tam, w tamtym domku, w resorcie Garden View Resort. No i my teraz idziemy na śniadanko. Takie dość późne śniadanko, bo już jest 12:30, a my dopiero idziemy na śniadanie. Mam też ze sobą cały zestaw do yerby. Spróbujemy gdzieś tam poprosić o gorącą wodę, bo niestety w moim apartamencie nie ma czajnika. No i po śniadanku udamy się na wspinaczkę. Także idziemy. Jak widać, ten olbrzymi pająk nadal siedzi w tym samym miejscu, ale chyba złapał jakieś jedzonko, bo coś tam zawija w kokon. Ten pająk wygląda, jak byłby z jakiegoś tworzywa sztucznego. Wygląda totalnie nierealnie. Taki plastikowy, zabawkowy straszak. Nie chciałbym, żeby on mnie z zaskoczenia wziął. Pierwsza noc w tym domku prawie na drzewie już za mną. Nawet spoko się wyspałem, był dreszczyk emocji, takie spanie, w sumie nie wiem, chciałbym to porównać jakoś do takiego prawdziwego spania na drzewie w Bieszczadach, ale no nie da się tego porównać, to są jakby dwie totalnie inne rzeczy. Generalnie bezpieczniej czuję się w tych naszych polskich lasach, w Bieszczadach czuję się bezpieczniej, naprawdę, tam nie ma takich wielkich pająków. No się masz. To jest ten gatunek właśnie bardziej przyjazny. One chyba nie kradną. Krab. A oto i moje tajsko, polskie, argentyńskie pierwsze śniadanko. Co my tu mamy? Tak naprawdę to nie wiem. To jest podobno pełnoziarnisty chleb, czyli whole grain bread. Do tego popularne w okolicy mango. No i jajka, chyba popularne na całym świecie. Do tego wszystkiego argentyńska yerba mojej marki. Jest to yerba o smaku wspinaczki na hotel Marriott. No i świeży kokos. Poprosiłem też o gorącą wodę, bo w moim pokoju nie ma czajnika. Spróbujemy tego chleba. Smakuje mi, bo jestem głodny jak tygrys, ale to takie jakby trochę mega tłuste, trochę serowe wręcz powiedziałbym. On jest taki przysmażony, ten chleb. Najlepsze w tym wszystkim jest to yerba mate z mojego sklepu www.yerbanut.com jak coś. Na drugim miejscu kokos jest najlepszy, a na trzecim jajka. To wszystko kosztowało poniżej 20 zł. Kokos, chlebek, mango, jajka. Jakieś 16 zł mnie kosztuje to śniadanko tu. Ogólnie Tonsai Beach to nie jest najtańsza miejscówka w Tajlandii. Tu jest tak trochę jak na wyspie. Może to i nie jest wyspa, ale przez to, że dostęp w to miejsce jest tylko od strony morza, no to jest tu wszystko trochę drożej, bo oni to wszystko muszą tu przywieźć i jakby utrudnione jest tu życie, trochę trudniej tu opanować żywot. Także teraz to fajnie zjemy, a następnie widzimy się w drodze na wspinaczkę. A teraz zabieram Was w pewne ciekawe miejsce. Idziemy na lagunę Księżniczki, Princess Lagoon. Aby się tam dostać, trzeba przejść na Railay Beach z aktualnej Tonsai Beach. No i właśnie to robimy. Zostańcie ze mną, subskrybujcie mój kanał, a zobaczycie, co się dzieje na Lagunie Księżniczki.
Jak widać, nie zabrałem żadnego sprzętu do wspinaczki, chociaż wspinaczka jest potrzebna, to my dziś bez sprzętu się będziemy wspinać, bo jest tam na tyle łatwo, że można to tak właśnie przeżywcować. To miejsce, w które się kierujemy, jest jakby nie dla wszystkich. Raczej wspinający się ludzie nie będą mieli żadnego problemu, aby się tam dostać, a tacy niewspinający, no to mogą mieć problem. Ogólnie przygotowałem się w taki sposób, że zabrałem buty podejściowe, które mam w plecaku. Za moment je zmienimy, jak dojdziemy pod miejsce, gdzie zaczyna się wspinaczka. Zabrałem też repelent na owady, bo tam będzie taka właśnie zacieniona dżungla. Będzie wspinaczka w zacienionej dżungli. No to właśnie coś może się przydać na owady. No i trzeba będzie mieć oczy głowy dookoła, bo węże mogą tam być. Podobno większość tych gatunków jest niegroźna, no ale trzeba się mieć na baczności, więc mamy się na baczności. Kojarzycie to miejsce z zeszłego odcinka? Woda sięgała tych skał. Wtedy musieliśmy zamoczyć stopy, aby tam przejść, a teraz normalnie bez problemu z suchą stopą. Plaża Tonsai Beach spogląda na zachód. Tam jest zachód, a my, aby dostać się na lagunę Księżniczki, musimy przejść na wschodnią stronę, a to znaczy, że musimy przejść na Rayleigh Beach, a Rayleigh Beach jest jakby tam. Trzeba tak jakby otoczyć to i przejść tam. I można to zrobić albo tu przy pomocy wody, albo tu przejść kawałek przez dżunglę. No i właśnie przejdziemy przez dżunglę, aby dostać się na Rayleigh. Dziś ponownie jak wczoraj na ścianie zero wspinaczy. Natomiast dziś mnie to nie dziwi, bo słońce wali w tą ścianę. Raczej rano się tu wspinają ludzie, bo wtedy tu jest cień. No i tak zaczyna się właśnie droga. I to już jest też niezła przygoda. Czasami tu wielkie jaszczury przecinają drogę. Zjawiskowe miejsce. Widoki typowe dla Tajlandii. Właśnie dżungla porastająca w wapienne skały. No i tu już widać Rayleigh Beach. Tu jest tylko jeszcze takie zejście, dość niewygodne. Lepiej w klapkach być. Łatwiej pokonać te ostre skały. No i tu podobnie czasami jest tak, że woda sięga aż... No właśnie, raz jest woda, raz nie ma wody. No ale tu już suchą stopą nie przejdziemy. Nie będziemy czekać. Nie jesteśmy z cukru, także ładujemy się do wody. No i jesteśmy. Zachodnia twarzy Rayleigh Beach. Tak jak wcześniej wspomniałem, my musimy przejść na wschodnią twarz, czyli tak jakby tam, na drugą stronę. Więc trzeba tu przejść przez tą zatłoczoną plażę. No i tam pomiędzy resortami, a ta wielka skała, która tam wystaje, to jest Taiwan Wall. I tam będziemy się wspinać jutro, już z profesjonalnym przewodnikiem. I taka normalna wspinaczka z asekuracją, wielowyciągowa. No ale to dopiero jutro. Tak jak widać, Rayleigh Beach jest o wiele bardziej zatłoczoną i pełną turystów miejscówką. Tu jest taka baza wypadowa na okoliczne wyspy. Dużo ludzi się tu zatrzymuje, normalnie całe rodziny. Ogólnie bardziej taki klimat tu jest typowo turystyczny, bo tam na Tonsai, skąd przybywamy, to tak bardziej wiecie, hipisi i poszukiwacze przygód. Raczej tacy młodzi, tacy wiecie, w moim wieku się tam kręcą. No a tu wszyscy. Tam mi się bardziej podoba na Tonsai, ale tu na Rayleigh Beach jest o wiele lepszy dostęp do jedzenia i w ogóle lepsza infrastruktura. Jest... Hello! Oglądamy Cię! O kurczę, dziękuję bardzo! Kasia, Dzięki! super! Kibicujemy Ci bardzo, super robisz. Dziękuję. Skąd Naprawdę. jesteście? Super. Z Rybnika. O kurde, to wy... Po Ciebie, nie? No. No, A właśnie zaczęliśmy też obserwować, jak tylko wyjechałeś, nie? Do Tajlandii. No, super! Dziękuję bardzo! Pozdrawiam, cześć! Powodzenia. Co za miła niespodzianka. Nie, tu jest bardzo dużo Polaków. No i tu jest właśnie to, co mniej. Gęstsza infrastruktura na Rayleigh. Właśnie tak to wygląda
Ale jest tłoczno na Rayleigh. To jest to, co mówiłem wcześniej. Tu jest ogólnie wszystkiego więcej. Więcej restauracji, więcej resortów. Łatwiej jest tu znaleźć coś, czego moglibyśmy potrzebować, na przykład jakąś pralnię albo jakiś taki specyficzny sklepik. O, tu jest na przykład szkoła wspinaczki. Byłem tu już zagadać. Całkiem fajni, przyjaźni ludzie tutaj działają. Udzielili mi różnych istotnych informacji. Ostatnio jak tu zagadywałem, myślałem, że będę się decydował na ich usługę, ale jednak zdecydowałem się na usługę tam na Tonsai Beach, w tym basecampie takim głównym. Trochę taniej tam jest. Także jak będziecie chcieli się powspinać tu w okolicach, no to polecam bardziej ten basecamp tam na Tonsai, nie? Niż te szkoły wspinaczki tu na Rayleigh, bo tu jest trochę drożej. Oni tu celują bardziej w takich przypadkowych turystów, wspinaczy, a na Tonsai Beach już tak bardziej fachowo jakby jest, nie? O, kurczaki, może tu na obiad przyjdziemy. Ostatnio jak byłem na Rayleigh, to była moja ulubiona miejscówka do jedzenia. Tu na Rayleigh są te małpy takie bardziej wścibskie. To są te, które w hordach urzędują, napadają na ludzi czasami. Widziałem kiedyś, jak taka jedna lodówkę próbowała otworzyć z lodami, ale nie udało jej się. Tak więc jestem na wschodniej stronie Rayleigh Beach. Tu jest taki pomost, którym można sobie przypłynąć w to miejsce. Tu jest traktor. Czasami te traktory są potrzebne, bo jak jest odpływ, no to ta woda jest dopiero gdzieś tam się zaczyna za 200 metrów i wtedy nie da się tak wejść do łodzi i wtedy traktorem Cię normalnie do łodzi mogą zawieźć, ale dziś chyba te traktory nie są tu potrzebne, bo jest dużo wody. Ta laguna, do której chcemy się dostać, Laguna Księżniczki, jest ta jakby za tymi skałami, w sercu tych skał można powiedzieć. Żeby się tam dostać, to za moment będziemy musieli się wspiąć tu do góry, a później zejść tam jakby na dół, jakby to otoczyć, nie? Tak jakby przejść tam na drugą stronę. A gdzie lądowałeś? Lądowałem na Krabi. Na Krabi, Na Krabi. No to super, to same tu. Dobra, to pozdrawiam Opole. Super, dziękujemy, trzymaj się ciepło. Wszystkiego dobrego. Dzięki, pozdro, Pozdro. Ja. cześć. Pozdrawiamy. Cześć, dzięki. Wyjątkowo dużo ludzi na szlaku. No tak, bo jak ja byłem tu w zeszłym roku, to byłem już tak pod koniec sezonu. Wtedy łatwiej było złapać jakiś taki kadr bezludny. Ogólnie nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, żeby właśnie w godzinach szczytu wybierać się na lagunę. No ale sprawdzimy, zobaczymy co tam. Czy będą tam jacyś śmiałkowie. Ciekawe, czy na lagunie jakichś Polaków spotkamy. Już właściwie jesteśmy. To jest miejsce, w którym zaczyna się wspinaczka. O, i tu jest fajna mapka. Czyli my jesteśmy tu. Będziemy się wspinać tu do góry. Później mamy możliwość odbicia w lewo na punkt widokowy. Z tego co wiem, tu jest łatwy dostęp. To znaczy łatwiejszy niż tu. Tu się trudniej jest dostać. To jest nasze miejsce docelowe. Więc no tak jak wcześniej mówiłem, będziemy się wspinać do góry, a później będziemy złazić na dół. No i tędy. Ale najpierw zmiana butów i ruszamy. No i zmiana kamery. Z głowy pokręcimy niestety. A sandały zostawimy tu. Może nikt nie zwinie tych śmierdzieli. Zaczynamy dzisiejszą wspinaczkę. Rozgrzewka przed jutrzejszymi wielowyciągami. Ogólnie ten fragment, który będziemy teraz pokonywać, to jest ten łatwiejszy. No to takie strome schody, można powiedzieć. Milion możliwości na oparcie stopy, na złapanie się. Przed chwilą spotkałem z Iławy widzów. Rozpoznali mnie po koszulce z kotem. Niezły wodospad w czasie ulewy musi tu być w tym miejscu. Błotny wodospad.
Moje pierwsze podejście na Krabi zaliczone. To są dobre wieści. A złe są takie, że kolano coś mnie pobolewa. Jakby to jest ta stara kontuzja taka, nie wiem. Po prostu się coś obudziło tu. Tam na dół jest laguna i tam się zaczynają takie ciekawsze trudności z dostępem. A tam do góry już jest lajtowy spacerek. No i tam jest ten punkt widokowy. Idziemy najpierw, pokażemy ten punkt widokowy. Trzy, dwa, jeden, siemano. Jesteśmy na punkcie widokowym. O dziwo nikogo tu nie ma. Tu jest taki ala balkon. Skalny balkon z pięknym widokiem na okoliczne wapienne giganty. Tamto miejsce to jest plaża Tonsai Beach, gdzie jest mój hotel i gdzie zacząłem dzisiaj nagrywać. Później się przemieściliśmy tu kawałek dalej. To jest ta wschodnia twarz Rayleigh. No i jesteśmy tu właśnie teraz na tym punkcie widokowym. Naprawdę bajeczne miejsce. Jurassic Park. Jurassic Park jak nic. Punkt widokowy zaliczony. Teraz na coś bardziej wymagającego. Oglądałem parę materiałów od innych podróżników i czasami to się kończyło tak, że na ten punkt tu widokowy wszyscy docierali, a tam gdzie teraz idziemy, to już nie wszyscy docierają. Zobaczymy, czy coś się tam zmieniło w tym temacie. Korek, normalnie jak w drodze na rysy. Nigdy nie byłem na rysach, wstyd się przyznać, bo byłem w Patagonii na przykład, ale nie byłem nigdy na rysach. Cześć. Cześć. No, ale jestem tu i widzę, że jest ruch. Robi wrażenie miejscówka, głęboka dżungla, pełna turystów, także jest nieco raźniej. A generalnie to jest taki ostatni gwizdek już na odwiedzenie tego miejsca, bo za 1,5 godziny zachód słońca. O kurde, jakie drzewo. To drzewo to jest jakiś gigantus. Takiego drzewa to nawet w Bieszczadach nie widziałem. Potężny pień. Ciekawe. Piękne drzewo. Wygląda na jakieś kilkaset lat. Trochę ciemno już się tu robi. Słońce już jest dość nisko, więc nie wpada tu od góry. Przed nami ostatnia prosta w temacie zejścia do laguny. Tylko że to będzie taka najtrudniejsza ostatnia prosta jakby. Tu już się nie obędzie bez używania rąk. Nawet wprawni wspinacze raczej nie pokonają tego bez użycia rąk, więc tędy na dół. A tam już widać lagunę na samym końcu. Let's go. Jak widać, można się tu liną wspomagać.
O, ktoś tam jest na dole jeszcze. Nie będziemy sami. Łatwo o kontuzję w tym terenie. Trzeba uważać. Ostatnio jak tu byłem, pamiętam, że dokładnie w tym miejscu spotkałem Polaków, którzy zawiesili się dokładnie tu na tym ruchu, gdzie teraz jestem, i ani do góry, ani na dół. Właśnie taki jeden ziomek, pamiętam, że pomagałem mu tu mentalnie w wykonywaniu kolejnych ruchów, żeby dostać się do góry. Zabawna sytuacja to wtedy była, bo jakby zostałem rozpoznany w czasie udzielania tych właśnie wskazówek wspinaczkowych. Śmiesznie było. A, to tu jest najtrudniejsze. Tu jest tak naprawdę najtrudniejszy ruch. Zejście tędy. Widać, że tu jest prawie, że taka lekko przewieszona ściana. Ale są też ogromne chwyty, tak zwane klamy po łokcie. I duży zapas siły w rękach, także let's go. Normalnie to tamtędy można po linie iść, ale no tu jest taka bardziej wybajeżona opcja. Haha, jestem. Laguna Księżniczki. No to chyba taka bardziej wysportowana księżniczka by musiała być, bo taką jakoś klucha księżniczka to raczej by miała problem, żeby się tu dostać. Stamtąd trzeba było zejść, aby otrzymać nagrodę w postaci tej właśnie laguny. Delikatnie się zgrzałem. Tam jest też jaskinia. No i czasami ludzie tu wskakują do tej wody. Sam wskakiwałem w zeszłym roku, ale widzę, że ona jakaś taka zamulona ta woda jest i takie stojące wody nie zachęcają mnie za bardzo. Wolałbym do jakiegoś morza wskoczyć albo do rzeki. To ja, ale taka laguna, no to choby kałuża trochę, nie? Całkiem piękna ta kałuża jest i niesamowita aura panuje w okolicach tej kałuży. Warto było. Ogólnie polecam to miejsce, ale tak jak widzieliście, do takich niedzielnych turystów to nie jest to miejsce. No. Jest to raczej dla tych bardziej sprawnych trekkingowców. Trzeba używać rąk, a to już może dyskwalifikować niektórych mniej śmiałych podróżników. Bywa tak, że w tym miejscu jest dużo ludzi, ale teraz jest mało, bo już jest późno. I już raczej nowi goście już nie będą schodzić w to miejsce, bo za moment będzie ciemno. No i tam nawet są takie zasady, na tablicy jest napisane, że 2 godziny przed zachodem słońca już powinno tu nikogo nie być. Więc mnie też już powinno tu nie być. Także ostatnie kilka przebitek. No i wracamy tą samą drogą. Wow, niebywała cisza. Ej, a co tu się wydarzyło?
Wody zaczęło przybywać i tego kamienia, którego przed chwilą używałem, no to już mam poużywane, nie? Będzie trzeba jakoś tędy iść. No, także thank you. Oho, noc idzie, robale się odpalają, cykady to są chyba, strasznie głośno, dużo decybeli wydają te owady. No, także to była laguna księżniczki, niestety księżniczki tu nie było na miejscu, a teraz sobie fajnie będziemy wracać tą samą drogą, no i widzimy się na obiad o kolacji. Cięcie. Nie zawinęli mi sandałów. W ogóle się nie dziwię. Tymi sandałami to można by odstraszać małpy. Ogólnie wszystko dobrze. Na spacerku bez ofiar. Kolano nawet przestało boleć. I dobrze, bo jutro będzie prawdziwa wspinaczka. Ostatnio mówiłem, że na Tonsai i Rayleigh Beach w sumie jest 5 takich szkółek wspinaczkowych. Natomiast mały update, poprawka. Już naliczyłem, że jest 7. Nie wiedziałem, że tu jest właśnie, tu jest kolejna, to jest 7. Merry Christmas. Tajowie już przygotowani do świąt. Choinki postrojone. Tajskie prezenty. Teraz jest zachód słońca, czyli jest też apogeum w temacie ilości ludzi na tej plaży, bo tu jest piękny widok na zachód, tylko nie ma zachodu. Rayleigh Beach ostatnimi czasy zyskało bardzo wielką popularność wśród turystów. Ciekawe czemu? Na pewno nie przez vlogerów, którzy ciągle pokazują to miejsce na swoich vlogach. Idziemy teraz z powrotem na Tonsai. Tam jest trochę mniej turystów. No i tam poszukamy jakiegoś obiadu, kolacji. Sytuacja z przejściem z Rayleigh na Tonsai się zmieniła diametralnie. Wody przybyło. Warto to brać pod uwagę w Tajlandii, kiedy planujemy swoje aktywności w okolicy Morza Andamańskiego, bo ono zmienia się jak w kalejdoskopie te morze. Plecak na szczęście wodoszczelny. You need a hand or you okay? Huh? You okay? We will see. Okay. O kurde, na Tonsai dziś też sporo ludzi. Komary w paski, o zgrozo. To nie wiem, czy to nie są te tygrysie. Sorry, że tak w kapeluszu przy kolacji, ale właśnie to przez te komary się tu trochę popsikałem, ale słabe te ich repelenty na komary. Kolacja. Jemy dokładnie w tym samym miejscu co wczoraj. Nie chce mi się szukać i eksperymentować jakoś z tym, bo nie ma czasu na eksperymenty, a w ogóle też nie chciałbym się jakoś zatruć czy coś. Także jemy coś takiego, co już kiedyś jadłem. Taka jest dzisiaj ta moja kolacja. Kalmary, krewetki, jeden kartofel, no i świeży kokos. To mnie kosztowało 50 zł wszystko. Wow. Bardzo dobre. Grillowane kalmary petarda. Krewetek to ja bardzo dawno nie jadłem. Pranie zrobione, to teraz montaż. Ściepa materiału z dzisiejszego odcinka o
spacerze na lagunie. W Tajlandii 19:30, a w Polsce 13:30. W Polsce środek dnia, także trzeba się brać do roboty na komputerze w związku z sklepem yerbanot.com i tak dalej. Zrzutka materiału z dziś, no i pakowanie się na jutrzejszą wspinaczkę. Pakowanie takie sprzętowe i pakowanie mentalne. Znaczy się, no muszę spakować rzeczy, no i chciałbym też sobie w głowie poukładać, trochę doczytać jeszcze o właśnie okolicznych skałach. No i wyskoczę jeszcze gdzieś na kolację, bo jutro będzie duży wydatek energetyczny, ale już nie nagrywam. Dzisiaj już nie nagrywam, dzisiaj ino taki krótki odcinek. No, także Kopkun Krab za wytrwanie do końca i pozdro, Krab.